Cześć! Przy tym samochodzie przekonałem się, jak bardzo trudno jest zacząć cokolwiek powiedzieć, zwłaszcza gdy facetowi przychodzi przyznać się przed ludźmi, że parę dni sobie polatał w Mini. Jest to kolejny samochód, który trafił do mnie przed obiektyw na motoryzacyjną sesję zdjęciową, przy okazji której powstają różnego typu filmy i tymi materiałami będę się też pożytkował w jakimś przybliżeniu wam tego samochodu. Pamiętajcie, że te wszystkie filmy, wideo, te zdjęcia, one nie są w żaden sposób retuszowane po to, aby pokazać faktyczny stan samochodu. Jeżeli samochód prezentuje się katalogowo, to on wychodzi katalogowo. Jeżeli jest coś pourywane, połamane, porysowane, to po prostu wyjdzie, a nawet czasem i za bardzo się podkreśli. Więc zwróćcie też uwagę na to, co wam pokazuje i w jaki sposób pokazuje, bo są to rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. O samochodach Mini można usłyszeć nie tyle żarcików, co naprawdę różnych pieszczotliwych określeń, ponieważ jest to samochód, który naprawdę da się pokochać i potrafi pozytywnie ten mały urwis zaskoczyć. A zaskoczył również i mnie. Bo jeśli lubisz, uwaga, przestrzenne samochody, nie mówię tutaj o wielkości gabarytu, że jest to praktycznie Kamaz, ale przestrzenne, bo takie uczucie właśnie daje ten samochód, taką swobodę ruchu w środku, w żaden sposób nie będąc przytłumiającym, to właśnie ten samochód jest stworzony dla Ciebie. Zwróćcie uwagę, że kiedy ten samochód odkrywa się przed wieloma oczami, tak naprawdę trudno jest określić dla wielu, czy ten samochód jest produkowany obecnie, czy był produkowany 2 lata temu, czy 10 lat temu. A to właśnie dzięki tej stylizacji, która przełamuje jak gdyby nasze spostrzeganie lat. Określiłem go mianem Urwisa, a to dlatego, że wielu spostrzega ten samochód jako mały, choć mały nie jest. I ten samochodzik to tak naprawdę bardzo poważny samochód, bo z silnikiem od BMW 2 litry w dieslu, dającym 112 koni mechanicznych. Na pokładzie dla wygodnych automatyczna skrzynia biegów i to, co na dzień dzisiejszy jest bardzo istotne, to, że samochód spełnia normę Euro 6. Powiem wam taką rzecz, że akurat przez te 7 dni mogłem wziąć i troszkę potestować ten samochód. Samochody nie mają dość łatwo na sesjach zdjęciowych, ponieważ wymaga się od nich tego, że po prostu muszą zostać przestawione, poprawione i co chwilę są zapalane, gaszone, tak więc nie jeden samochód pokazuje, że już ma niski stan baterii. Ale można się też przekonać o tym, jak po prostu jednostka sobie radzi z kilkakrotnym odpalaniem. Czasem się coś ujawni niefajnego w czasie takich zabiegów. Jednak tutaj po prostu nic się nie stało. Nie było jakichś niepokojących dźwięków. Więc myślę, że skupimy się dzisiaj troszkę na tym samochodzie i postaram się go wam delikatnie przybliżyć, chociażby tak właśnie wizualnie. Zrobimy sobie taki mały tour po nim z przeplatanką tych materiałów, które mamy z sesji zdjęciowej. Powiem wam, że zawsze takie oględziny rozpoczynam od stanu wizualnego samochodu, jak wielu z was, obserwując po prostu tą powłokę lakierniczą, jak ona się prezentuje. A nie wiem, tego chyba nie widać na telefonie, ale ja się odbijam po prostu jak w lustrze w tym lakierze, który prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Są oczywiście jakieś takie delikatne rzeczy, jak tutaj gdzieś jakieś takie przytarcie. Chyba to jest najpoważniejsza rzecz tutaj. Czy tutaj po prostu od wyciągania z bagażnika rzeczy, no ale umówmy się, auta to rzeczy użytkowe i niestety takie rzeczy się pojawiają podczas ich użytkowania. No widzę, że mamy tutaj gości w kadrze. Okej, goście sobie pojechali, więc nagrywamy dalej. Ja powiem wam troszkę, to dla mnie takie dziwne doświadczenie, że stoję z tą kamerą, z tym telefonem i sam do siebie gadam, coś tam nagrywam, ludzie na mnie patrzą, więc dziwnie troszkę się człowiek czuje. No robię to, ponieważ niektórzy z was chcieli zobaczyć, że jednak to, co jest fotografowane, to nie jest Photoshop, że te samochody faktycznie się tak prezentują. No dobrze, tak więc robię to dla was i róbmy sobie tą oględziny z zewnątrz dalej. Słuchajcie, zwracamy uwagę nie tylko na powłokę lakierniczą, gdzie po prostu nie widzę żadnych jakichś wgryz, rdzy, nie pojawiają się jakieś zacieki, jakieś burchle. Wszystko pod tymi listwami, co niektórych właśnie troszkę potrafi temat wystraszyć, że gdzieś tam jakieś u niektórych burkle się potrafią pojawiać właśnie przy oknach, przy tych listwach, ale tutaj zobaczcie, naprawdę nie ma czego się bać, wszystko prezentuje się, nawet te uszczelki, zobaczcie w jakim one są stanie, prezentuje się to wszystko nienagannie, siedzi po prostu idealnie jak nienaganny uczeń w pierwszej ławce. No wejdźmy sobie, bo tutaj naprawdę przy tym samochodzie nie ma czego się bać i myślę, że warto jest go faktycznie pokazać. A jeżeli zrobię taki dobry uczynek i wam go pokażę i będziecie szczęśliwi,
no to tyle będzie naprawdę z tym większa satysfakcja dla mnie. Zobaczcie, powłoka wydaje mi się być tutaj naprawdę pierwsza, oryginalna, ponieważ widzę, że tutaj na tym lakierze po prostu mieni się oryginalny baranek. Zwłaszcza tutaj na tych drzwiach bocznych, gdzie widzimy, że to w tej tafli po prostu wszystko się odbija jak w lustrze. Zwracajcie również uwagę na to, że wszystkie te linie drzwi w samochodzie się pokrywają, są idealne zbiegi, tak jakby samochód po prostu wyjechał z fabryki. To nam pokazuje, że również nie było jakiegoś przemieszczenia się na karoserii samochodu, nie wiem, jakaś rama, jakieś coś by się tam działo, zaraz by oczywiście się to w takich zbiegach nam ujawniło. Tak więc tutaj patrzymy, tutaj oczywiście jakieś delikatne to otarcie, chyba które już pokazywałem. Zobaczmy tutaj na tylną klapę, również nie ma jakichś zacieków, nie ma jakiejś rdzy, wszystko prezentuje się bardzo fajne. Zwracajcie uwagę również właśnie tutaj, czy klapa nie jest przesunięta w bok, w lewo czy w prawo, ponieważ no jeżeli samochód dostał gdzieś z jakiejś strony kopa, chociażby jakoś narożnikowo, no to wtedy niestety takie rzeczy się ujawniają i z takim spasowaniem samochodu bywają bardzo duże problemy. No ale są tacy fachowcy, którzy i takie rzeczy chyba umieliby zrobić, ale tutaj tego myślę nie było, tutaj nic z tych rzeczy mieszane. Tutaj mamy otarcie, więc jeżeli tutaj był coś pchnięty zderzak mocno, to jest rzecz elastyczna, to wraca na swoje miejsce, ale tu jest jakieś takie coś, po prostu coś takiego się dostało, ale nie rdzewieje, to widzę, że się to wszystko bardzo fajnie trzyma. Wiadomo, no takie jakieś rzeczy typu przy wyciąganiu z bagażnika również się pojawiają, ale pamiętajmy, samochód to rzecz użytkowa i różne rzeczy niestety mogą się zdarzyć. A to, co chodziłem i szukałem dla siebie również z samochodu, to, co się dzieje na rynku, to ojej, głowa boli. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie, oglądajmy sobie tutaj te wszystkie uszczelki, jak one się prezentują. A prezentują się naprawdę bardzo pięknie, bardzo ładnie. Zwróćcie uwagę, że klamki, które bardzo często przecież są pociągane, nie są powycierane, nie są pomatowione, zaraz zobaczymy tam u kierowcy, a prezentują się tak, jakby to wszystko wyszło z fabryki. Tutaj oczywiście plastik, ale nie połamane, nie powyginane, nie mienią się tu jakieś niepokojące te, jak to się nazywa, naprężenia. Wszystko wygląda fajnie. To jest, nie wiem czy wiecie, ale tu się kryje kierunkowskaz. I to jest kierunkowskaz pływający i pewnie za niedługo tutaj zobaczycie sobie na ekranie, będzie się pojawiało. Tutaj reflektory przednie nie są jakieś ksenonowe, ale bardzo jakieś soczewkowe, ale bardzo dobrze pasują się do całej formy samochodu. Oczywiście oryginalne reflektory mini. Zwróćcie uwagę, nie paruje, a mamy ostatnio pogodę taką, więc samochód wjeżdża, wyjeżdża z garażu i zaraz by się nam tutaj coś objawiło. Ale nie objawiło się ani przy jednym, ani przy drugim reflektorze. Zobaczcie, że te chromy, wszystkie te nikle nie posiadają żadnych burkliczków, nic tu się nie dzieje. Naprawdę wizualnie samochód prezentuje się bardzo fajnie. Bardzo fajnie się go prezentowało, fotografowało. Bo jak widzicie, stan jego jest fenomenalny. Tutaj ten zderzak, no wiele ludzi to zderzaki bardzo brzydko traktuje. Przez krawężniki i różne tam dopychanie się na ciasno. A tutaj to dość dobrze jest wszystko utrzymane. Są tam oczywiście jakieś zatrapanie i tak dalej. Ale to naprawdę nie widziałem samochodu, który by tego nie miał. Jak ktoś ma, to pokażcie. Jak ktoś nie ma, po iluś latach, to pokażcie. Te buciki bardzo mu pasują, bardzo fajnie wyglądają te alufelgi, takie czarne, masywne, podkreślają to jego właśnie muskulaturę, którą delikatnie nadmuchano właśnie ten samochodzik, ale on nie jest taki nadmuchany. Jednak jak się jedzie, to tak czuć, że jedziesz samochodem, a nie jakąś tam plastikową zabawką. A nie wiem, czy tutaj pokazywałem, czy nie. Idziemy i widzimy szyberdach. Oczywiście nie przecieka, w środku nie widziałem od niego jakichś zacieków. Niestety nie wszystko by się dało wybawić, więc z jakichś brudów, więc
Zobaczcie, nie mają jakichś pęknięć, więc no, nie ma żadnych śladów, że jakieś problemy by były z tym szyberdachem, czyli nie był pewnie dorabiany. Po swojemu nic się tutaj z nim nie działo. Mamy tutaj oczywiście taką siatkę, która chroni nas moskieterę przed muchami, ale również jak jedziecie, to możecie wpuścić troszkę świeżego powietrza, ale również zniwelować jakieś przeciągi, jeżeli dodatkowo sobie uchylacie z tyłu szybę, a dodatkowo również ona chroni jakoś przed dość agresywnym słońcem. Zobaczmy tutaj jeszcze na te aplikacje, takie plastikowe, jak one się prezentują, ponieważ są to takie rzeczy, które rzucają się od razu w oczy i trzeba sobie od razu na nie tutaj kontrolnie luknąć. No dobra, taki dość dokładny ten tour po tym samochodzie będzie, no ale niech będzie. Niech będzie. Przynajmniej ktoś może sobie coś porówna do jakiegoś innego mini, za którym po prostu sobie gdzieś tam oczkami patrza. Zobaczmy tutaj sobie na przyszybiu, podszybiu itd. Na te wszystkie plastiki. Nic nie jest pourywane, połamane. Takie nawet macie te zaślepki. No więc nie wiem, no sami powiedzcie. Ja dużo gadam, co nie? Ale cóż mam zrobić? Tak więc tak to się prezentuje i myślę, że wszystko, co mogłem tutaj z tej strony, to wam pokazałem i będziemy pomału wchodzić. A będziemy, słuchajcie, wchodzić sobie dość nietypowo, bo będziemy wchodzić sobie przez bagażnik, ale jest to pierwsza klapa, którą mogę sobie tutaj wziąć i otworzyć. Aha, tam otwieranie jest bardzo ciekawe. Niektórzy stali i myśleli, jak tutaj to otworzyć. No pamiętajcie, pyk i pociągamy do góry. Słyszycie? Samo jedzie, nic nie popychałem, samo jedzie. Samo się podnosi, samo się trzyma nad głową, tak więc to też jest taki, że kupujecie używane, ale jak nowy. Tutaj jest mój sprzęt fotograficzny, więc zaraz to opróżnię, żeby wam pokazać ten bagażnik, jak on tutaj się prezentuje bez tych rzeczy, ale jak widzicie, plecak fotograficzny nie należy do małych, więc mieści się tutaj z gimbalem, jest jakaś siatka rzucona z rzeczami, moja kurtałka, no i oczywiście statyw fotograficzny. Bo tu niestety, ale przyjechałem jeszcze dogrywać, z tym moim słowem niestety, przyjechałem po prostu jeszcze dogrywać kolejne materiały. Okej, w trymigi wziąłem i wyciągnąłem wszystkie bety z bagażnika, aby wam pokazać, jak on jest uformowany, a raczej jego dno, co jest dla wielu też bardzo istotną informacją. Dobra, słuchajcie, koło zapasowe, nie wiem jak tutaj, tu widzę, że to się jakoś odchyla i tak dalej, ale nie wiem, czy tam jest jakieś dojście, czy nie. I don't know. Nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia. Więc najważniejsze to, co wam mogę pokazać, to, że tutaj takie elementy plastikowe nie są po prostu pourywane. Wszystko trzyma się w bardzo dobrej kondycji. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Sama tapicerka nie jest potargana. Wiadomo, że ludzie wożą różne rzeczy ciężkie, ostre w tych bagażnikach. To jest naprawdę czasem próba dla samochodu, co ludzie przewożą, co z tymi samochodami robią w tym miejscu. A tutaj prezencja jak najlepiej, bardzo fajnie wygląda. Tylko tutaj patrzę, ale to może mi się przybrudziło, ale to są takie już, wystarczy wziąć i widzę wytrzepać i będzie super, kuper. Tak więc zobaczcie sobie, jak to wszystko tutaj wygląda, a wygląda dość zachęcająco. Tutaj widzę, nawet teraz zauważyłem, mamy gniazdo 12V, jedną lampeczkę. No dobrze, wychodzimy z tego bagażnika. Musiałem sobie tutaj rzeczy szybko wrzucić, ponieważ nie jest zbyt ładna taka pogoda. Może w każdej chwili zacząć padać, więc szkoda byłoby mi tutaj troszkę sprzętu fotograficznego. Niech nam jeszcze posłuży do prezentacji nie tylko samochodów. I co miałem powiedzieć? Dobra, idziemy sobie dalej. Jak możemy sobie powiększyć ten bagażnik? Oczywiście składając te siedzenia. To, co mi się podoba, to, że są trójdzielne, a nie dwudzielne, ponieważ możemy sobie złożyć na przykład właśnie tą część kanapy i dzięki temu, jeżeli przewozimy jakieś długie, cienkie rzeczy, to nam na zakrętach nie będą one latać, będą blokowane przez tylne fotele. Dla mnie to jest bardzo ważne. Zależy, zaczyna mi padać, także dobrze, zaczynamy przenosić się, proszę Państwa, do środka. No dobra, idziemy, jesteśmy tutaj przy tylnych drzwiach. Zwróćcie uwagę, że mamy głośniki w tylnych drzwiach i klamki. One są bardzo subtelnie, delikatnie podświetlane z tyłu na kolor pomarańczowy i nie wiem, czy po prostu ten kolor gdzieś tam chyba w nim można sobie wziąć i zmienić, bo gdy otwieracie samochód,
to te kolory zaczynają się mienić tam od niebieskiego, fioletowego, aż do tej pomarańczy, która bodajże jest właśnie tam w menu wybrana. Zobaczmy po prostu ile tutaj, popatrzcie ile miejsca jest z tyłu, jak już wchodzimy przez te bramy. Tam jakaś rzecz moja leży, więc wybaczcie. Zwróćcie uwagę, że oryginalne dywaniki z pięknym białym obszyciem, który bardzo dobrze tutaj się komponuje, jakoś uzupełnia tą ciemną przestrzeń pod nogami. Niepowyrywane oczywiście cupholdery. Bardzo ładnie też to się prezentuje, bardzo ciekawe, niepowycierane niczym siedzenia tylne. No bo jak się składa siedzenia, na przykład znaczy siedzenia przednie nie są powycierane od tyłu, bo wiadomo, jak ktoś przewozi jakieś ciężkie, ostre rzeczy, no to lubi porysować właśnie te boczki i również zdewastować tutaj od tyłu te fotele. Ale tutaj nie ma strachu, wszystko naprawdę bardzo ładnie się kunsztownie prezentuje. Zwróćcie uwagę, ile po prostu mamy tutaj miejsca. Zaraz, skoro już jestem, no to wsiadam i siedzę jak gdyby sam za sobą. Wsiadanie jest bardzo wygodne, nie ma jakiegoś rozpychania się kolanami, tylko po prostu mam jeszcze tyle miejsca. Ile to jest miejsca? Na jakieś, no dobra, 4 palce. 3, 4, 3,5. Jakoś tak. Tutaj oczywiście wszędzie plakietki mini. Prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy sobie jednak do otwierania tych. O tutaj widzicie? LEDa się świeci się. I patrzy na was swoim czerwonym, pomarańczowym kolorkiem. Dobra, to co mi się podoba również, to ja tutaj delikatnie pozwoliłem sobie już wcześniej wychylić ten środkowy fotel, tą środkową część i zobaczcie, że możecie sobie tak naprawdę regulować pochyłość tej kanapy. Wiecie co? Przerzucam się na szeroki kąt, bo jesteśmy w środku. Dobra, jesteśmy w środku i zobaczcie, możecie sobie regulować tą pochyłość, że tak powiem, foteli. A w jaki sposób to robimy? Robimy to w ten sposób, że mamy tu takie tasiemki do pociągania. No i za tą tasiemkę sobie pociągamy, wkładamy palucha i pociągamy. Ja muszę 2 rękami to i popatrzcie, nawet tak odchylone może być, a to jest fajne, bo w ten sposób powiększacie sobie przestrzeń bagażową, ale do końca jej nie otwieracie. To jest bardzo, ale to naprawdę bardzo fajne i przydatne, po to, żeby nie stosować jakichś nie wiadomo jakich siatek. No i już mamy otwarte. I tak robimy z każdym właśnie z foteli, z każdym z oparć. Więc czekajcie. O, ten ładnie idzie sam. Pociągam. Nie chcę, żebym tu na palce, bo to naprawdę wszystko działa jak nówka, ale dobra. Tu pociągamy też. Dobra, w telefon dostałem. No i zobaczcie, jaką mamy teraz piękną, dużą przestrzeń do przewożenia nie tylko rzeczy, można sobie pieska wziąć, chociaż nie chciałbym, żeby tam w te szpary spadł, tak więc jakbyście wozili pieska w ten sposób, przy takim układzie, no to warto sobie zadbać tutaj o tą regulację. Oczywiście jak podnosimy fotel, to on nam się zablokuje w tej pozycji, ten też i ten też. Tak więc pociągamy i dociągamy do końca. I tak z każdym z 3 foteli oparć, w sensie robimy. Jest i witamy z powrotem. Prezencja jak najbardziej nice. Dobra, co my tutaj mamy? Słuchajcie, no skoro już byliśmy tutaj z tyłu, no to sobie zacznijmy tutaj może od tyłu. Zobaczmy sobie na górę, że tapicerka nam się nie odkleja, bo warto na to zwrócić uwagę i pewnie jeżeli będę kiedykolwiek mówił o samochodach, to będę na to zwracał uwagę, że ta tapicerka nam po prostu nie leci na głowę. To jest bardzo ważne, nie tylko pod kątem estetycznym, ale że nie będziecie musieli później z tym walczyć. To jest fajne. Ten szyberdak tutaj, on naprawdę bardzo dużo światła daje. Podróżowanie wtedy na tylnej kanapie tutaj jest mega przyjemne. Zresztą no jak w ogóle kabina jest wypełniona światłem, to podróż zupełnie inaczej przebiega. Powiem wam, że siedzę i te fotele są naprawdę bardzo wygodne. Nawet tak sobie usiadłem pod kątem i tak wygodnie, jak w domowych fotelach. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo ładne te obszycia są. Bardzo ładnie się to prezentuje i ładna kompozycja tapicerki.
Przynajmniej jak dla mnie, prawda? Każdy ma swój gust. Niektórzy by tu woleli jakiś kolor ceglasty na przykład. No, mi się podoba to, co jest. Łatwe, myślę, też do utrzymania bardziej w czystości niż na przykład jakieś jasne tapicerki. Chociaż już tapicerki są chyba takie, że coraz łatwiej jest wszystko utrzymać. Zobaczcie, jak tutaj te boczki się prezentują, że nie jest nic porysowane, poobrywane. Zobaczcie na te nikle. Ludzie wożą pierścionki, nie pierścionki, różne dekoracje swoich paluchów. No i one drapią i niszczą takie różne właśnie połyskliwe elementy lakierowane, ale tutaj nic takiego się nie działo. Potrafią nawet pierścionki, jakieś takie elementy biżuterii na palcach niszczyć, klameczki. A tu nic. A tu nic. Tu sobie zajrzyjmy, skoro jesteśmy otwarci. Progi. Wszystko się tak, jak widać, bardzo ładnie. Fajnie to tutaj wygląda. A, popatrzcie się, tu jest dodatkowa osłonka dla kierowcy, że może sobie jeszcze się tu bronić przed słoneczkiem. A pasażer już tego luksu nie ma. Pasażer może się opalać. Kierowca nie może się opalać. No bardzo fajne, bo tutaj te szyby są bardzo wysokie, tak mi się wydaje. I może warto faktycznie dodawać tą dodatkową owiewkę. Okej, lampka syfitowa, żyrandol wygląda w ten sposób. Można sobie tutaj podczas podróży oświetlić swoją przestrzeń, czy tam podróży lepiej nie świecić, ale jak jest potrzeba sobie tutaj coś doświetlić, coś się robi, no to pasażerowie również mają możliwość. Tutaj pasażerowie oczywiście mają też szyberdach, raczej oni go nie mogą otwierać, a tylko i wyłącznie kierowca. Dobrze, zobaczmy tutaj. Mamy również moskiterę, taką nas osłaniającą również przed zbyt mocnym działaniem słońca. Teraz w tym momencie, kiedy szyberdach jest otwarty, no to mamy tu nałożone 2 szyby, więc siła przyciemnienia jest dość wzmożona. Siatka, jak widzieliście, nie jest oczywiście potargana. Tutaj też to pod słońce widzimy, że prezenta się jak najlepiej. Dobra, chodźmy do przedniego rzędu siedzeń. No dobrze, jak już będziemy zajmować to miejsce kierowcy, no to zwróćmy sobie uwagę tutaj na drzwi i że głośnika nie mamy tam na dole, ale mamy tu na górze. Tak jak zazwyczaj dawane są głośniki wysokotonowe. No dobrze, wchodzimy sobie do środka, zwróćcie uwagę, od razu pokazuję na progi. Prezentują się, że idealnie. Nalepki, naklejki, wszystko oryginalne, jak widać. Plastiki również w bardzo fajnym stanie, nic nie jest skopane, popsute. Zobaczcie, no to jest fotel, który najczęściej jest używany, a zobaczcie, w jakim on jest stanie. Nie jest tu nic popękane, te nici nie są powycierane i jeszcze dość dobrze Pan posłuży. Znaczy oczywiście nowemu nabywcy. No i wszędzie British. O, dobra, wsiadamy do środka. Nawiewy takie dość okrągłe. Powiem wam taką rzecz, że jak wsiadam do tego... No dobra, telefon przegrał nagrywanie, może dlatego, że nagrywam na głodnego, to się tak wtedy nagrywa, no nie? Myśli nie możesz pozbierać i tak dalej. Co chyba to delikatnie słychać. No dobra, jesteśmy w środku i co wam mam powiedzieć? Powiem wam, że jak zajmuję miejsce tutaj w tym samochodzie, to dosłownie czuję się tak, jakbym zajął miejsce w kabinie z samolotu. Nie wiem czemu, skąd to się bierze, ale troszkę jak gdyby tutaj coś jest takiego, co wprowadza cię w taki delikatny nastrój. Chociażby zwróćcie uwagę na samą formę po prostu tych nawiewów, jakby w kokpicie samolotu, takie okrągłe, przypominające nam nieco silniki odrzutowe. No nie? Nie wygląda to tak delikatnie? Poza tym cała ta obuś i tak dalej, nie wiem, no, tak mi to przypomina troszkę, jakbym gdzieś wsiadł do czegoś, co projektowali, nie wiem, goście z Boeinga. No, zwłaszcza jeszcze takie elementy jak logo Mini, które wygląda jak coś ustrzylonego, jakaś naszywka na kurtkę pilota. Dodatkowo, jeżeli chcesz na przykład włączyć sobie na przykład światło u góry, albo chcesz sobie otworzyć lub zamknąć ten szyberdach, prawda? A muszę mieć elektrykę, ją wyłączyłem, bo muszę oszczędzać akumulatory. Zobaczcie po prostu tutaj te włączniki, wyłączniki, otwieranie, zamykanie drzwi, światła. Są w takich właśnie, w takiej oprawie, jakbyśmy, nie wiem, mieli do czynienia tak naprawdę z samolotem, z jakimś ekskluzywnym śmigłowcem.
Takie dość ciekawe rozwiązania. Mnie się to nawet podoba. Nie wiem jak wam, mnie się to podoba i jest to dość ciekawe rozwiązanie stylistyczne. Oczywiście na środku wita nas, jak to mówią niektórzy, myszka Miki, ponieważ mamy tu 2 łóżka i oczywiście jej okrągłą główkę. No tak to się prezentuje i jest to oczywiście prędkościomierz, a nie wysokościomierz. Bo naprawdę nawiązanie do lotnictwa pojawia się również i tutaj, w tym miejscu, gdzie ręczny wygląda trochę jak ta dźwignia w śmigłowcu, którą podnosi śmigłowiec lub go opuszczasz. No nie? No coś w tym jest. Z boku mamy tutaj oczywiście w podłokietniku schowek. O, coś tutaj dobrego jest. Muszę to niestety podnieść, żeby zobaczyć, jakiż on jest głęboki. Tak więc dokumenty, jakieś karty tutaj się oczywiście zmieszczą. Jakieś autostradowe sprawy. Mamy odtwarzacz CD, klimatyzację, wyłączenie trakcji, włączenie, wyłączenie. Klucyk, proszę Państwa, klucyk wkładamy tutaj i on jest taki dysk. Wszystko jest okrągłe. Okrągłe mamy nawiewy, okrągły mamy tutaj licznik w środku. No i prezentuje on się w ten sposób, że musimy go włożyć go tutaj idealnie w taką małą paszczkę. O. I wtedy odblokowywana jest elektrycznie ta, jak ona się nazywa, kierownica. Pojawia nam się właśnie to logo mini na wyświetlaczu. Uruchamia nam się właśnie tutaj na obrotomierzu również i prędkość. Jesteś naprawdę, tak się nagrywa na głodnego. Prędkość nam się nagrywa, prędkość nam się pokazuje. Komputer pokładowy, no o co on tutaj ma? Sterujemy nim. Okej, znowu mi przerwało, słuchajcie, dobra, sorry. Komputer pokładowy sterujemy tutaj oczywiście takim joystickiem, ale on chodzi na lewo, na prawo, jednak jak zrobię w lewo, on nie zmienia pozycji, tylko muszę nim przekręcić, prawda? O. I co my tutaj mamy? Przejdźmy sobie na szybko, nawigacja, telefon, radio, CD multimedia, bo tutaj oczywiście w multimediach mamy również USB, które jest dostępne, tutaj wejście pana Jacka. Tak, widać USB? Widać USB, tak, przynajmniej znaczek widzimy. No i oczywiście tutaj jest taki schowek, który jest również delikatnie akcentowo podświetlany. Dobrze, to przechodźmy sobie dalej. Mamy tutaj radio, mamy multimedia, mamy ustawienia samochodu, informacje o samochodzie, czyli spalanie i tak dalej. No jak się tutaj przetaczałem, no to cóż tu ja mogę mieć za informacje? 6,9. No powiem wam, ten samochód zaskakuje mnie pod względem spalania, bo jak dla mnie to on pali dość mało. Aha, dobra, jak tą dźwignią ruszę w lewo, no to jest cofnij. Dobrze, no to wychodzimy w ten sposób. Aha, wyłączył mi się, bo nie robię żadnej czynności. I co my tu mamy? Mini Connect, Office, nawigacja, no i tutaj już wracamy w kółko, co byśmy chcieli. Jak wciśniemy tutaj oczywiście taki domek, to wracamy do domu. Nie, że samochód nas odwiezie, tylko że zapisane stacje, do radia żeśmy weszli, no jakieś tu trzeba się wziąć i tym pobawić, pograć sobie to, wziąć i samemu, bo już po prostu ja już się w tym delikatnie zaczynam wszystkim gubić. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy klimatyzację. W momencie, jeżeli odpalimy samochód, a odpalamy to tak, że musimy ten kluczyk tak sobie wepchnąć. Teraz go możemy wyjąć. Teraz go wpychamy. Hamulec oczywiście, bo automat. Start. Od razu mogliście usłyszeć, jak on odpala, mimo słabego akumulatora, bo niestety, ale go wziąłem i pomęczyłem. A zaciągnijmy ręczny, bo się wrzuciłem na neutrala. I tutaj, słuchajcie, nam się wyświetlają informacje o naszym nawiewie. Oczywiście klawiszami to jest sterowane. Tutaj niektórzy są ciekawi, czy to się kręci. Nie, to się nie kręci, to jest taka ramka. Do regulacji służą nam tu takie właśnie przyciski. Cieplej, zimniej, chłodniej. Tak to. Air condition możemy sobie wziąć i wyłączyć. Podgrzewanie szyb.
otwieranie, zamykanie samochodu, światła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jak dzwonek hotelowy, dzyng, dzyng, czyli światła awaryjne. Sowek dość, myślę, pojemny jak na Mini. Jest taki Mini. Sorry, muszę zaglądnąć, pokazać. USB tam też jest, widzę. No, pochowały się tu takie rzeczy. No i ogólnie tyle, co ja wam mogę więcej powiedzieć o tym samochodzie. Zamkniemy sobie szyberdach. Wystarczy raz kliknąć i się zamyka. I zamyka się w pierwszej pozycji. Do tego musimy kliknąć raz jeszcze i wtedy nam się zamyka. Zupełnie. Okej. Jak widzicie, samochód jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrym stanie. Silnik pracuje równo, przyjemnie. Pozycja w ogóle w tym samochodzie jest fenomenalna, bo jesteś wyżej niż w normalnej osobówce. Jesteś wyżej niż w normalnej osobówce, ale znowu nie jakoś przesadnie wysoko, więc na zakrętach myślę, czujesz się dość pewnie, dość fajnie. Jesteś. Naprawdę, jestem zmęczony, chce mi się jeść, jak chcę do domu. Więc będę zaraz się stąd brał i ulatniał. Dobrze, co wam tutaj jeszcze pokazać? No mamy tutaj różną właśnie półeczkę, mamy cup holdery przedniego rzędu. To jest ciekawe, wyłączając samochód na neutralu, jak będziecie chcieli kluczyk wyjąć, to go nie wyjmiecie. Musicie wziąć, przestawić go w parking i dopiero jesteście w stanie go wyjąć. Pamiętać. Tak sytuacją wygląda. No nic. Tyle, co myślę, nagrałem wam o tym samochodzie i tutaj jeszcze airbagi. I myślę, tyle, ile mogłem wam pokazałem. Zobaczmy sobie tutaj, popatrzcie, gdzie kolana lądują. Nie opierają się o to, bo tutaj niektórzy zwracają uwagę, że to jest takie twarde. Ale tu w ogóle nie ma opcji, żeby tego sięgnąć, wiecie, tego boczku. Tak więc on nie musi być miękki. A może być po prostu ładny. Więc tak akurat tutaj w tym przypadku jest, że on nie jest miękki, jest po prostu ładny, czyli lakierowany. Takie czarno piano black, jak to się mówi. No bo one tutaj to właśnie te czarne elementy tutaj nam wypełniają te linie, tę przestrzeń. Tak więc tak to się prezentuje. No dobra, kończymy na dzisiaj. Tyle jest z naszego Mini. I co? I ruszamy do chałupy. Proszę Państwa, jeszcze jakieś tam parę zdjęć do zrobienia i możecie auto mieć u siebie w garażu. Na razie pozdrawiam, bye bye. Abyście mieli lepszy obraz tego samochodu, postanowiłem jeszcze zrobić, jak to mam w zwyczaju, nagranie z kabiny autka w czasie jazdy. Posłuchajcie, jak pracuje silnik, jak pracuje przekładnia automatyczna, przekładnia biegów oraz przejechałem specjalnie po tak zwanych chopkach leżących policjantach z szacunkiem do policji, abyście usłyszeli, czy w ogóle jakieś dźwięki dobiegają z zewnątrz, ale jak usłyszycie, panuje tutaj zupełna cisza pod tym względem. Nie dobiegają żadne niepokojące dźwięki z komory silnika, ze skrzyni biegów oraz z zawieszenia. Tak więc nastawiam wrażliwość waszego ucha na to i pozdrawiam serdecznie. Miłej podróży. I oczywiście dziękuję za wszystkie polubienia, subskrypcje oraz za to, że nawet tu zaglądacie, chociaż wiadomo, nie jestem jakimś wybitnym znawcą w temacie. Na razie pozdrawiam. Bye bye.